Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Dzień dobry Państwu, Witolda Tomkiewicza, podcast OSIS, stomatologia, implanty, nauka, biznes. Dzisiaj Ellen Langer. Nagraliśmy z Ellen 2 podcasty i ponieważ tego materiału mamy sporo, to podzieliłem to na kilka odcinków i przed każdym odcinkiem będę dawał polski wstęp, żeby ułatwić odczytanie tej treści, a dla osób, które w ogóle angielskiego nie znają, żeby też mogły skorzystać. Pierwsze, Ellen Langer, pierwsza kobieta, która dostała stanowisko profesora psychologii na Uniwersytecie Harvarda. Jej najsłynniejsze badania, tak zwany counterclockwise study, to jest jak cofnięcie zegara do tyłu, kiedy pokazała, że można odmłodzić starsze osoby, starszych panów akurat, przenosząc ich umysł, czyli tam, gdzie przeniesie się umysł, ciało podąża. To była teza Langer i ona to zademonstrowała w mierzalnych parametrach. I obecnie 40 lat doświadczenia tego researchu i te wyniki pokazują polepszenie w zdrowiu, polepszenie czy w charyzmie, długości życia, kreatywności, zadowolenia z życia, polepszenie pamięci oraz zmniejszenie symptomów, jak mówi Langer, w ADHD, w Alzheimer, w autyzmie, MS, multiple sclerosis, w chronicznym bólu, w zapaleniu stawów, depresji, zmniejszenie ilości wypadkowości w firmach i pozbycie się stresu i burnoutu, czyli wypalenia zawodowego. Langer jeździ po świecie, robi programy i te programy są dosyć drogie, bo ta organizacja takiego programu dwudniowego to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy dolarów, dochodzi nawet do $100,000, także bardzo ciekawy materiał chciałem Państwu zaproponować. Właściwie wywiad z ciekawą osobą. I teraz tak, na początku takie keywords, najważniejsze słowa, najważniejsze terminy. Pierwsze to jest mindfulness. I teraz mindfulness to Wikipedia tłumaczy jako uważność. Chodzi o uważność, bycie obecnym, bycie świadomym, byciem tu i teraz, nie bycie automatem, nie pracowanie na autopilocie. Uncertainty, czyli niepewność, to następne kluczowe słowo. Niepewność, zmienność, zmiana, change, wszystko zmienia się. Everything changes, mówi Langer. I wygląda inaczej z różnej perspektywy. Langer mówi, each behavior makes sense from the actor's perspective. Czyli zachowanie, które może nam się wydawać absurdalne kogoś innego, ono ma uzasadnienie w nim samym, dla niego samego. Mindlessness, czyli przeciwieństwo do mindfulness, brak uważności. Ellen mówi, że jesteśmy mindless, czyli jesteśmy nieobecni. Działamy na autopilocie, bo wydaje nam się, że już wszystko wiemy, że wszystko znamy. Codzienne sytuacje, te same osoby w domu, w pracy są takie same, więc nasza uwaga, nasza uważność, conscious attention, czyli świadoma uwaga jest gdzieś indziej, nie jest tu i teraz. Następne kluczowe pojęcia to defensywny pesymizm, to jest postawa i do tego odnosi się Langer w kontekście teraz tego kryzysu pandemicznego i jakby kryzysu nie tylko jakby zdrowotnego, ale też biznesowego i dużo obowiązków jest, więc ten defensywny pesymizm, on polega na tym, po angielsku mówi się hope for the best and be prepared for the worst, czyli masz nadzieję
na to, że będzie dobrze, ale jesteś przygotowany na to, że będzie jak najgorzej. I przeciwieństwem do tego jest, co proponuje ten mindfulness i Ellen Langer, to jest protekcyjny optymizm. Teraz przejdziemy do samego podcastu. Na początek Langer mówi, że mindfulness to jest wieloraki sposób pomoc w czasie kryzysowej sytuacji jak pandemia teraz. Po pierwsze, większość ludzi jest zestresowanych i ten stres wynika z poczucia niepewności i odwiecznego niezrozumienia, że wszystko zawsze zmienia się. Pantarei. Niepewność jest zasadą, a nie wyjątkiem. Wszystko zmienia się i wygląda inaczej z różnej perspektywy. Każde zachowanie ma sens z punktu widzenia jego aktora. Mylimy stabilność naszego nastawienia, czy raczej życzeniowość, oczekiwania ze stabilnością, a raczej niestabilnością zmieniającej się rzeczywistości. Things have always been changing, mówi Langer. Rzeczy zawsze zmieniają się. Jeżeli wydaje nam się, że nie, to jesteśmy wtedy mindless. Jesteśmy nieobecni, jesteśmy nieuważni w danej chwili. Jesteśmy zwykle myślami, naszą uwagą skupieni albo w przyszłości, albo w przeszłości. Dalej Langer mówi, że aby to uzmysłowić swoim studentom na Harvardzie, ona robi im takie proste ćwiczenie. To są studenci klasy Advanced Decision Making, czyli klasy podejmowania zaawansowanych decyzji. I ona ich pyta zawsze, jakie jest prawdopodobieństwo, że będę nieobecna w przyszłym tygodniu na zajęciach. I ponieważ ci studenci, mówi Langer, oni wiedzą, że nie opuściłam żadnych zajęć z nimi, to odpowiedź jest bardzo prosta. Teraz nie mogą powiedzieć, że w 100% ja będę, ponieważ to są studenci Harvarda, więc oni wiedzą, że nic nigdy nie jest 100%, więc wymyślają 97% i tak dalej. I potem Ellen Langer mówi do nich, a teraz niech każdy z was poda mi jeden racjonalny, logiczny powód, dla którego nie będę mogła przyjść i nie będę obecna w przyszłym tygodniu. I wtedy pierwszy student mówi, że oczywiście, ponieważ do tej pory zawsze byłaś na zajęciach, to należy ci się dzień wolny, więc po prostu możesz wziąć dzień wolny. Drugi student mówi, że może będziesz musiała iść z psem do weterynarza i tak dalej, i tak dalej. Każdy student podaje jakiś sensowny powód i wtedy na końcu ona pyta, to teraz powiedzcie mi, jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie mnie w przyszłym tygodniu i wtedy z tych 100% to prawdopodobieństwo spada do około 50%. Pułapką jest to, że przyjmujemy przewidywalność przyszłych wydarzeń na podstawie przeszłości i wydaje nam się, że to jest sensowne, racjonalne, podczas gdy rzeczywistość jest tylko probabilistyczna i wszystko zmienia się. W czasie pandemii, mówi Langer, większość przyjmuje postawę czy strategię defensywnego pesymizmu, czyli mają nadzieję, że będzie dobrze, ale przygotowani są i jakby podświadomie oczekują najgorszego. Teraz uwaga. Profesor psychologii mówi, że jeżeli oczekujesz najgorszego, to przez taki filtr postrzegasz otaczające cię zjawiska, które mogą być neutralne lub nawet pozytywne. I zgodnie z powiedzeniem, jak czegoś szukasz, to znajdujesz. I samo słowo hope, nadzieja, jej zdaniem ona ma wbudowane oczekiwanie niepowodzenia, że pewnie coś złego się przytrafi i że przegram, że będę mieć nadzieję, mam nadzieję i tę postawę trzeba jakby zaadoptować odpowiednio i tutaj jakby lekarstwem na to jest inna postawa, którą ona nazywa protekcyjny optymizm, bezpieczny optymizm. I nie jest to chowanie głowy w piasek,
ale jest to postawa, gdzie ma się plan. Przy czym ten plan, on jest elastyczny. I Langer mówi, że trzeba mieć tyle planów, tak często jakby planować, reewaluować plan, robić nowy plan, jak często myje się ręce. Wiadomo, że mycie rąk jest zdrowe, dobre, szczególnie w tej sytuacji. I że trzeba być mindful każdy moment, każdego dnia. Bo może być albo dobrze, albo źle. I jak będzie dobrze, a ktoś przez cały czas martwi się, to ma stres. Ten stres jest niepotrzebny, jak będzie dobra sytuacja. Jeżeli sytuacja rzeczywiście będzie mniej korzystna, to wtedy przez ten stres jesteśmy słabsi, żeby sobie z nią radzić. Teraz w scenariuszu, kiedy będzie wszystko okej, albo będzie niedobrze, a my w ogóle nie martwiliśmy się, czyli jakby mamy taką postawę, biorąc pod uwagę, że wszystko zmienia się, jesteśmy elastyczni i nie mamy stresu, wtedy mamy dość siły, żeby radzić sobie w tej sytuacji, przy czym Langer podkreśla, że w każdej sytuacji jest dużo możliwości na nowe rozwiązania i na rozwój, czyli dużo tak zwanych pozytywnych, bo w sumie to my decydujemy o tym, czy dana sytuacja jest pozytywna, czy nie. To my nadajemy kontekst pewnym wydarzeniom, że wydarzenia są neutralne. Mindfulness, mówi Langer, to jest to, że budzisz się każdego ranka, to pewnie dobrze adresuje też jakby zespół wypalenia. Kiedy jakby wypada nas to, że robimy ciągle to samo każdego dnia i spodziewamy się tego samego i tak dalej, i tak dalej. Więc mindfulness jest, że budzisz się każdego ranka i decydujesz, co będziesz robił każdego dnia. W pełni angażujesz się w to i wtedy neurony budzą się, działają, wypalają i człowiek jest cały pobudzony, jak ona tu mówi, uplifted i potem moment after moment jakby intensywnie się żyje i nie ma sensu martwić się, że dostaniemy wirusa i wezmą nas do szpitala na intensywną terapię. Bo stres, strach jest zły dla naszego zdrowia, bo większość z nas nie zachoruje. Więc chcemy żyć moment by moment, chwila po chwili, cieszyć się życiem i zaadoptować tą postawę bezpiecznego optymizmu. I ona tu porównuje do tego, jak kupujemy ubezpieczenie na dom. Że kupujemy ubezpieczenie na dom, ale nie siedzimy w tym domu, nie martwimy się, że będzie zawierucha, będzie kataklizm, drzewo się zwali na dom, wybuchnie pożar z instalacji elektrycznej albo z innego powodu, tylko normalnie żyjemy i mamy to ubezpieczenie. Więc taką postawę ona tu proponuje. Czyli robi się plan na zły czas, ale odkłada się go na bok i wraca się do normalnego życia i żyje się, cieszy się każdą chwilą. Pandemia, mówi Langer, ma też zalety, że ludzie, chociaż muszą zachować ten dystans, nie spotykać się fizycznie, to komunikują się przez internet. Najważniejsze, że ludzie nie martwią się wtedy też o małe rzeczy takie, jak ktoś wygląda w danym momencie, kiedy jest takie zagrożenie. A tu mówi, że wiele osób, wielu pacjentów, którzy przeżywają, czy przeżyli zawał serca albo dostali diagnozę nowotworu, to oni wtedy jakby w tym momencie zaczynają intensywnie żyć i w tym momencie oni sobie zdają sprawę, co tak naprawdę jest najważniejsze, kto tak naprawdę jest dla nich najważniejszy. I chodzi o to, żeby bez takich momentów, bez takich diagnoz, bez zawału serca, żeby tak intensywnie jakby żyć i cieszyć się tym, co doświadczamy. Dalej mówi, że jeżeli ktoś będzie miał koronę, wprawdzie ona nie ma dokładnych danych, żeby mówić o tym prawdopodobieństwie, natomiast w odniesieniu jak działa ten mindfulness do innych chorób. I tutaj ona ma dane z multiple sclerosis, Alzheimer, to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Tutaj widać, że trzeba wziąć pod uwagę tak zwany attention to symptom variability, czyli to, co oni robili z tymi pacjentami, to jest, że w tych chorobach chronicznych, przewlekłych, weźmy na przykład zapalenie stawów, to ci pacjenci nie mają tych objawów chorobowych cały czas, w każdej chwili,
każdego dnia, tylko te objawy pojawiają się i one znikają. I teraz jakby normalna w cudzysłowie reakcja czy postawa pacjenta jest, że jak one się pojawiają, ludzie zwracają na to uwagę. Na przykład weźmy inną sytuację, jak na przykład wypadła plomba. I wtedy dzieci, nie tylko dzieci, jakby jest tendencja, żeby ten język tam w tę dziurę, prawda, wpychać i sprawdzać, jak duża ta dziura jest i tak dalej, i tak dalej. I jakby wracając do tego mindfulness, w tych schorzeniach chodzi o to, że oni jakby dzwonią do pacjentów, jakby zwracają im uwagę, żeby oni sami, ci pacjenci zwracali uwagę na te chwile, na te momenty, czy długie okresy nawet, kiedy nie ma tych symptomów, kiedy oni nie są chorzy. Bo oni czują, że są chorzy wtedy, jak te symptomy się pojawiają. Więc jakby zwrócenie tej uwagi, ten attention to symptom variability, żeby nakierować na te dobre chwile i stosować taką strategię stosują od wielu lat do chorych. Ponieważ jak na wstępie było, wszystko zmienia się. Objawy są raz większe, raz mniejsze, one przychodzą, one odchodzą i wtedy ci terapeuci, oni dzwonią, kontaktują się z tymi pacjentami i pytają, jak się czujesz, czy czujesz się lepiej, czy czujesz się gorzej, a kiedy jest gorzej, a kiedy jest lepiej. I tutaj są 3 korzyści. Pierwsza to ci ludzie ci chorzy zdają sobie sprawę, że te symptomy nie są przez cały czas. I to powoduje, że już czują się lepiej. Po drugie, oni pytają, kiedy te symptomy pojawiają się i co powoduje, że są mniejsze czy większe i to wpuszcza ich w tak zwane mindful search for why, czyli jakby szukanie przyczyny, poszukiwanie również powoduje, że oni jakby angażują się i czują się lepiej. 40 lat doświadczenia pokazuje, że ludzie, kiedy to robią, szybciej zdrowieją i żyją dłużej. I trzecia korzyść jest, że jeżeli pacjent jest zaangażowany w taki mindful search, czyli jakby w szukanie tych przyczyn złego samopoczucia, a przez to znajdowanie pewnych dróg uniknięcia tego złego samopoczucia, powoduje, że jeżeli szukasz rozwiązania, to masz więcej szans, żeby je znaleźć, aniżeli biernie, kiedy akceptujesz, że symptomy pozostaną na zawsze. Więc jak mówimy o pandemii, gdzie ludzie nie pracują, mają więcej czasu i są w domu, to mogą trenować ten mindfulness. I ten mindfulness to nie jest nic innego, jak tylko aktywne obserwowanie, zauważanie nowych rzeczy. Ludzie tego nie robią, bo myślą, wiedzą, że już wszystko wiedzą, że już wszystko znają. I tak na przykład, jeżeli zapytać kogokolwiek, ile jest 1 dodać 1, to odpowiedź jest 2. Czy w Polsce, czy we Francji, czy w USA 1 plus 1 jest 2, przy czym nie zawsze 1 plus 1 jest 2, bo jeżeli weźmiemy na przykład, dodamy do jednego kawałka gumy, dociśniemy drugi kawałek gumy, 1 plus 1 równa się 1. Jeżeli jedną, powiedzmy, kupę ciuchów do prania zmieszamy z drugą kupą ciuchów do prania, to będziemy mieli jedną wielką kupę ciuchów do prania. Chodzi o to, że w życiu 1 plus 1 nie jest 2 tak samo często lub nawet częściej, aniżeli gdy 1 plus 1 jest 2. Kiedy wydaje nam się, że wiemy to, nie wychwytujemy tego, a ponieważ wszystko ciągle się zmienia, to za każdym razem możemy zaobserwować nowe elementy. Inny przykład. Pewnego dnia, opowiada Langer, bolał ją bark i nie miała swojej poduszki takiej do zrobienia okładu, więc zaczęła chodzić naokoło domu i znalazła duży, gładki kamień, dała go pod kran z gorącą wodą, potem, czyli namoczyła ten kamień, o ile kamień można namoczyć, wsadziła potem do mikrofali i przyłożyła sobie ten kamień zamiast tego okładu. Jakby zrobiła ten okład, otaczając ten gorący kamień nagrzany ściereczką. I takie właśnie wynajdowanie nowych rozwiązań, nowych wynalazków to jest bardzo dobry pomysł.
Więc kontaktując się z ludźmi, z którymi długo nie kontaktowaliśmy się, na przykład dzwoniąc, możemy zauważać, jak oni się zmieniają. Również w bezpośrednich kontaktach na co dzień możemy chodzić, możemy robić zdjęcia naszego pokoju, czy zdjęcia osób i odnajdować nowe cechy, jak ci ludzie, jak ten pokój się zmienia, to znaczy jak się zmienia nasza percepcja, co odnajdujemy, jakieś nowe cechy. I potem mamy podsumowanie. Za każdym razem, jak ci się wydaje, że coś wiesz, że coś znasz, to jesteś mindless, jesteś nieobecny. Więc zauważaj 5 nowych rzeczy, wchodząc do swojego pokoju, 5 nowych, w innym pokoju 5 nowych rzeczy, drobiazgów. Dzwoniąc do kogoś, zauważ, jak jest inny dziś, spójrz w lustro i zauważ, jak sam się zmieniłeś. Wszystko zawsze się zmienia. I jak jesteś zestresowany, boisz się, że coś złego się stanie, zatrzymaj się i zapytaj się, co dobrego w tym może być. I znajdź 5 powodów, znajdź 10 powodów, co ciekawego może się stać i 10 powodów na przykład, dlaczego tak się może nie stać. 10 powodów, dla którego w tym przypadku możesz czy nie ulegniesz zakażeniu wirusem. Wymień 3-4 korzyści z bycia teraz w domu, że jest dobrze być teraz z bliskimi, czy bezpośrednio, czy też ze znajomymi przez internet, bo jest czas na to. Chodzi o to, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie i to jest exciting, to jest ciekawe, to jest podniecające. Robiąc rzeczy, które wykonujemy setki razy, rób te rzeczy, jakbyś robił to po raz pierwszy. Gdyby ludzie powiedzieli sobie, że to już jest koniec świata, to oczywiście to jest absurdalne, to jakby chcieli ten ostatni dzień spędzić. Na pewno nie chcieliby być nerwowymi wrakami albo mieć depresję, ale robiliby takie rzeczy, które sprawiałyby im przyjemność. Więc jak na przykład jesteśmy teraz w domu w pandemii, możemy przygotować sobie posiłki, których dawno nie robiliśmy, które nas zaangażują i naszą kreatywność i możemy mieć dużo fan, możemy mieć dużo przyjemności. I jakby musimy przyzwyczaić się do tego, że wszystko się zmienia i zmiana jest dobra. Pomyślcie, gdybyście chcieli grać w tę samą grę cały czas i znalibyście wynik, to byłoby nieciekawe. Obserwować mecz, gdzie jest ustalony już wynik, albo grać sam ze sobą w szachy, to jak długo to będzie ciekawe i będzie zabawne. Także zmiana jest dobra i ludzie muszą zrozumieć, że jeśli zaadoptują i polubią zmianę, to będą mieli mniej stresu i Langer jest przekonana, że stres to jest numer 1 przyczyna chorób. Proszę Państwa, zapraszam Ellen Langer. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Okay, great. Professor, how mindfulness and this attitude can help deal with the stress or avoid stress, fear, like we've got pandemia, and there's this fear for life, for health, and losing businesses, etc. Okay. There are several ways that an understanding of mindfulness is useful in the times of this pandemic. First of all, most people are suffering stress because of uncertainty. Now, the problem is that, or not the problem so much as the misunderstanding that people have is that things were always uncertain. Uncertainty is the rule, not the exception. Everything is always changing. Everything looks different from different perspectives. And we know that's because we're confusing the stability of our mindsets with the stability of the underlying phenomena. All right, so things are changing, always changing. Now, when we think that things have been certain, we're being mindless. All right. I do this exercise with my students in an advanced decision-making class that might explain this. I say to them, all right, I have been teaching a version of this course for 40 years. I have never missed a class. What is the likelihood that I'll be there next week? And you go around the room, and these are Harvard students.
students, so nobody is going to say 100%. They say ridiculous things like 97%, 96%, as if there's some calculation that they're doing. But essentially, they're all saying, I will be there. Now I say to them, okay, let's go around the room, and I want each of you to give me a good reason why I might not be here. And the first person almost always says, well, you've always been here. You think it's fair for you to take the time off. The next person says, my dog has to go to the vet. We go around the room and everybody gives a good reason. And then I say to them, okay, what is the likelihood that I'm going to be here next week? And now the 100% drops to 50%. Okay, most of the time things seem predictable because what we're doing is looking back over events that have already happened, and we make them make sense. So it seems predictable. In other words, post-diction is very different from prediction. All right. Now, if I think that what many people during this time are adopting is a strategy of defensive pessimism. And what that is basically to hope for the best, but expect the worst. And that's wrong from many, many perspectives. First of all, if you're expecting things to be bad, then what you're doing is using that lens to examine your environment, and you're going to see things that could have been seen as positive or neutral in that negative way. You know, we have the expression, seek and ye shall find. If you're looking for something, you're going to find it. So if you're looking for all the ways this is awful, you're certainly going to find that. The second thing about this strategy, when you say hope for the best, hope is an interesting word. People typically, I think that hope is a good thing. But I believe that hope has built into it an expectation for failure. You know, I'm hoping for the best, meaning I think I'm probably not going to do well, but I'll hold out some hope. So I suggest instead of this defensive pessimism, that what we need to do is we don't want to put our heads in the sand. Come up with some yourself. The plan can be, I'm going to wash my hands frequently. I'm going to keep my distance from other people. I'm going to reorganize my photos on my phone, whatever it is. That you come up with a plan, and then you go about living your life mindfully, each day, each moment at a time. Now, consider that you can assume things are going to be awful. You can assume things are going to be fine. They can turn out, for argument's sake, awful or fine. So if you assumed it was going to be awful and it turns out fine, gosh, you've wasted all that time being stressed, which is the worst thing for one's health. If you assumed it was going to be awful and it turned out to be awful, worrying about it in advance makes you less equipped than if you go into the situation with the strength from being relaxed. If you assume it's going to be, which of these four did I not cover? If you assume it's going to be awful and it turns out fine, you've wasted time. If you assume it's going to be awful and it turns out awful, you're no more prepared than if you assumed it was going to be fine. Anyway, you can play out the four different cells. The point of it is that stress is not good for us. And stress is not a function of events. Stress is a function of the view we take of events. All right, am I giving you too much here? That the point of it is that you wake up in the morning and you need to make a decision. What are you going to do right now? And do something and become fully engaged in it. And as you become fully engaged, the neurons are firing and you start to feel uplifted. And then you take care of the next moment and the moment after that. The point of it is that to sit back and worry is bad for your health. And chances are, for the overwhelming majority of us, we won't have to face either getting the virus or, if we get it, having to live with or be put into intensive care.
Now, I have something else, which is that, so the first is essentially most of us are not going to get it. We want to live our lives moment by moment, find ways of enjoying ourselves, adopt this attitude of protective optimism. To make that clearer to you, it's like buying house insurance. You buy a house, you buy insurance. The assumption is that if something terrible happens, the insurance will help you take care of it. But then you go about living in the house. You don't live every day, oh my goodness, what if there's going to be a fire? What if there's going to be a hurricane? What if a tree falls on the roof? All right, so you make a plan so you can now put that aside and then go about living. There are many positive aspects to this pandemic. One is that people, even though there's social distancing, many people are in touch through the internet with friends and family that they haven't seen in quite some time. And what we should be doing then is drawing some lessons from all of this. The most important lesson might be people right now are not worried about the silly stuff. That if you put on your socks and there's a hole in your sock, it doesn't cause you to worry about somebody noticing the hole in your sock or shirt or what have you. If your hair doesn't look the way you wanted your hair to look, is everything in your face, all of those things being petty. There's that when people are first given a diagnosis of cancer or they have a heart attack, for many people, that's when they first come alive. And I think that's part of the upside of the pandemic is that when people put their stress aside, they have a sense of what is important, what do they care about, who do they care about, and that leads the moments to be more precious. If one should get the virus, then I think that here I don't have data, but I have data on many, many diseases, on multiple sclerosis, ALS, chronic pain, chronic stress, depression. We're collecting data now on Parkinson's and stroke, just to name a few of these. And this is called attention to symptom variability. So whenever you have an illness, what people tend to do is only notice the symptoms when they're present. And the key to this strategy is noticing when they're not present, because nothing stays the same. The symptoms will come, they'll go, they'll be greater and less than. And so what we do in all of these studies is we contact people throughout the day to see how they're feeling and ask them, are they better or worse at this particular moment and why? 3 things happen when we do this. First, people who thought they were stressed all the time, in pain all the time, whatever the symptoms are, realize, gee, they're not in that position all of the time, and so they feel better. Second, when we have people try to find why now and not before, why is it greater or lesser, they go on a mindful search, and that mindful search for why is good for your health. We have 40 years of research where we teach people to be more mindful, and they actually live longer and heal quicker. And finally, that if you seek a solution, you're more likely to find it than if you just mindlessly accept that the symptoms are going to stay the same or just get worse. So those are a few ways mindfulness speaks to the pandemic. I think that with all the time people have now, when they're not working and they're around their houses, as time for them to more fully engage. So people need to understand that mindfulness is no more than actively noticing new things. We tend not to actively notice new things because we think we know. So if I said to you, for example, how much is 1 and 1? You wouldn't think about it. You'd probably just say 2. Whether you're in Poland, France, or in the United States. However, 1 and 1 isn't always 2. If you add 1 wad of chewing gum to 1 wad of chewing gum, 1 plus 1 is 1. You add 1 pile of laundry to 1 pile of laundry, 1 plus 1 is 1. And the point is that in the real world, 1 plus 1
doesn't equal to as often or more often as it does equal to. All right. When we think we know, we don't tune in. But since everything is always changing, the things we think we know need to be examined again. And so that's what we should be doing with the activities we're engaging in around the house. Another way that one can be mindful. I had my shoulder hurt the other day, and I didn't have a heating pad. So rather than bemoan the fact that I didn't have a heating pad, I thought, well, what else could I use that could work like a heating pad? And I went out to the backyard and I found a smooth rock. I put it under the faucet so it was wet, and then I put it in the microwave for a minute, covered it with cloth, and there I had my heating pad. So finding novel ways to use things around the house is a good idea. So making contact with people that you haven't seen in a while. Humor relies on mindfulness. And I must get 20 YouTubes a day from different people that are, some of them are quite hilarious. I don't get time to look at all of them. But so to recap what I'm saying now is that mindfulness is a simple process of noticing new things. Everything we think we know, we don't know because it's changing. So if we look at it anew, our attention will naturally go to it. As we do this, we become engaged. And that engagement leaves the neurons to be firing, and that's good for our health. Many people should try painting, photography. Take your little camera, your phone camera, and go around the house and take photos of little tiny things that might interest you. In fact, you could take the picture of the same thing 10 minutes apart and look at the differences between the photographs to help you see that, gee, you didn't really see it first time. I enjoy painting, so this gives me an opportunity to paint. There are lots of ways that people can engage themselves and which people will be happy to do once they put that stress aside. So I want to give you a chance to ask me a question. Right. Could you give some practical strategies how to exercise mindfulness on everyday basis? Sure. That's what I was just saying, that every time we think we know something, we're being mindless. Excuse me. So walk into a room that you've walked into many times and notice 5 new things about it. Go into another room, notice 5 new things. Make a phone call to somebody and notice the ways that they're different right now from the ways they were the last time. Look in the mirror and see how you yourself have changed. Everything is always different. And when you're being stressed about something and you're saying this is going to happen and it's going to be terrible, do the same thing. Say to yourself, how might this be a good thing? How might it not actually end up happening? Give 5 reasons why it won't happen. Give yourself 10 reasons why you're not likely to get the virus. Give yourself 3 or 4 advantages of being in the house right now. So then you sit back and you say, yeah, it's nice to have this time to reconnect with people that I care about, either people I live with or people on the internet. The idea is essentially that we don't know and that not knowing is exciting. Doing the things you've done 1,000 times, but bring to it the state of mind as if it's the first time you're doing it. If people said to themselves, the world is coming to an end, which I think is ridiculous, but if one said that to themselves, and they said, okay, if I only have today as my last day, how do I want to spend it? And chances are people aren't going to say, I want to spend it being a nervous wreck or being depressed. Right.
go eat something that you have in the house that you've been saving, or create something, do some fun cooking, whatever it is that would be enjoyable. Because when you're enjoying things, it's because you're bringing a state of mind of newness to it. You know, if you were to do a crossword puzzle, the first time it would be fun. If you then keep doing the same crossword puzzle, giving the same answers, it's no longer fun. So games that are always changing are fun. Change is good. And what people need to understand is that if they can adopt this attitude of expecting change, of feeling excited by that change, then they're going to be less stressed. And I personally believe that stress is probably the most important cause of illness in this country, even in the face of the pandemic. Thank you very much, and talk to you soon. I hope so. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, implanty, nauka i biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia. Partnerem podcastu jest IRES Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.